Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w środku lata, z nart w środku lata. Jestem na lodowcu Hintertux i przyznam Wam się szczerze, że mam pewien dylemat. Czy kończę sezon, czy zaczynam nowy sezon? Bo przecież dzisiaj jest 30 czerwca, czyli ostatni dzień pierwszej połowy roku. Gdybym przyjechał tu jutro, 1 lipca, to byłby pierwszy dzień drugiej połowy roku i to byłoby otwarcie sezonu. A tak, dzisiaj tak naprawdę kończę sezon, zamykam sezon 21-22. Tutaj na lodowcu Hintertux, aby Wam pokazać, jak wygląda takie prawdziwe letnie jeżdżenie na lodowcu. Jakie są warunki, ile to kosztuje, czy warto przyjechać, czy nie warto przyjechać, jak się przygotować do takiego letniego jeżdżenia na nartach. To wszystko dowiecie się z tego odcinka. Serdecznie zapraszam. Cieplutko. Ciekawe, ile jest na dole. Ja myślę, że jakieś plus 17. I pomyślę, że dokładnie 3 miesiące temu zjechałem tutaj pod dolną stację. O, 21 jest na dole. Pod dolną stację na nartach. Tylko 3 miesiące temu. Jeszcze skipasiki ogarnąć i fru do góry. Zobaczcie tutaj. Wszędzie przy kasach są informacje o Active Card. O tej karcie nagrałem osobny film, w którym dokładnie wyjaśniam, na jakiej zasadzie to działa i jeżeli przyjedziecie tutaj na minimum 3 dni, to warto nabyć taką kartę, żeby aktywnie spędzić czas w górach. Karneciki są. Zabieram cały Majdan i ruszam na górę. Jak widzicie, temperatury na dole 21 stopni. Koło Ferner House, czyli najniżej, jak można aktualnie zjechać, 10 stopni, a na samym szczycie na 3250 jest 5 stopni Celsjusza. Będzie, myślę, że fajne dzisiaj jeżdżenie. Trochę jest chmurek, ale to dla uatrakcyjnienia przekazu. W ogóle to napiszcie proszę pod spodem, ilu z Was było na nartach w środku lata. Nie na weekend majowy, który czasami wygląda dokładnie tak samo, ale właśnie tak w lecie, w czerwcu, lipcu, w sierpniu. No, początek września też jeszcze wchodzi w rachubę. Chociaż pamiętam 3 sezony temu, prawdopodobnie to już jest teraz, byłem na Sztubaju, otwierałem sezon 15 września. Już po nowym opadzie śniegu i to wtedy było już oficjalne otwarcie sezonu. W ogóle to mam dylemat, czy ja dzisiaj zamykam sezon, bo jest 30 czerwca, czy otwieram sezon? Chyba zamykam sezon. Zawsze mówiłem tak, że sezon trwa od 1 lipca do właśnie 30 czerwca. Mało kto wie, że tutaj jest taki ładny wodospad. Na jednym z filmów dokładnie to pokazuje. Bodajże październikowym filmie z Hintertuxu. Warto podejść 200-300 metrów i zobaczyć ten wodospad. Kilka informacji praktycznych o tym, jak wyglądają narty w lecie, czego można się spodziewać wyjeżdżając na narty latem, jak to naprawdę w praktyce wygląda. Ja miałem okazję wielokrotnie jeździć na narty latem, ale takim latem. Byłem w czerwcu, byłem w lipcu, w połowie lipca, byłem w sierpniu na nartach, byłem w połowie września, jeszcze zanim kalendarzowe lato się skończyło. Więc myślę, że jestem osobą, która kilka słów na ten temat może powiedzieć. Wyjeżdżając na narty latem, troszeczkę trzeba poplanować, troszeczkę się do tego przygotować. Oczywiście można zrobić spontan, totalny, ale myślę, że warto być przygotowanym. Dlaczego? Dlatego, że w przeciwieństwie do zimy, kiedy spodziewamy się niskich temperatur, kiedy jesteśmy w pewien sposób przygotowani, mamy ciepłe ciuchy, ciepłe rękawiczki, kaski, kominiarki, ciepłą bieliznę, w lecie to nie tak do końca jest. W lecie trzeba być przygotowanym właśnie i na niskie temperatury, zaraz wyjaśnię dlaczego, i na te wysokie temperatury. Jak dzisiaj ubrałem się na narty, ale zanim powiem, jak się ubrałem, powiem Wam, jaką prognozę pogody miałem na dzisiejszy dzień. Rano, gdy sprawdzałem temperatury, to na lodowcu na górze, na samym szczycie było 5 stopni na plusie. Tutaj w Ferner House było plus 7 stopni.
Na dole, w stacji jeszcze pośredniej, nie na samym dole, było plus 12 stopni, a w dolinie plus 14 stopni. Kiedy przyjechałem, na dole było 21, a na górze dalej plus 5. O tym należy pamiętać. Należy też pamiętać, że temperatura może się bardzo szybko zmienić, ponieważ jeżeli wyjdzie słońce, wtedy naprawdę będzie Wam bardzo, bardzo grzało i zrobi się bardzo ciepło. Ale kiedy to słońce schowa się za chmury, może się zrobić naprawdę chłodno i ta temperatura odczuwalna może być w granicach zera, nawet w taki dzień jak dzisiaj, kiedy przyjdzie wiatr, kiedy przyjdzie cień, kiedy zaczyna Wam się robić naprawdę chłodno, a Wy będziecie przygotowani na te dodatnie temperatury. Biorąc to wszystko pod uwagę, ja dzisiaj się ubrałem na cebulkę oczywiście, czyli wziąłem sobie cieniutką, aktywną bieliznę, ale to jest letnia bielizna, to nie jest zimowa bielizna, z długim rękawem. Na to mam kamizelkę i kurtkę taką membranową, cienką, bez żadnej ociepliny. Gdybym się uparł, mógłbym jeździć dzisiaj bez tej kamizelki. Ten komfort cieplny byłby taki zadowalający. Ale wolałem się dobrze czuć, dlatego kamizeleczka i kurtka. Na wszelki wypadek miałem też ze sobą cieplejszą bieliznę, której używam na narty lub w lecie w jakieś chłodniejsze dni chodząc w górach. Ważną rzeczą jest też to, aby zabrać na narty w lecie lekkie rękawiczki. To mogą być rękawiczki na przykład skiturowe, jak chodzicie na skiturach, jak najcieńsze, bo przy takiej pogodzie jak dzisiaj, jeżeli nie ma mrozu, to takie rękawiczki najlepiej zdają egzamin. Oczywiście możecie jeździć w typowych rękawiczkach zimowych, ale myślę, że będziecie się pocić i będzie to mało komfortowe. Tak przy okazji, jadąc tą 10-osobową niebieską gondolą, dzisiaj Gletscher Bus nie działa na sam szczyt na 3250. Taka informacja dla Was. W jednym z odcinków pokazywałem, że można sobie tutaj właśnie w tej gondoli zamówić śniadanie. I takie śniadanie popełniłem. Do tej gondoli mogą wejść wtedy 4 osoby. Tutaj wstawiany jest stolik, wstawiane są dania i można jeździć góra-dół i spożywać pyszną konsumpcję. Ale można też zamówić sobie lunch. Od godziny bodajże między 14 a 16 można zamówić taką jedną gondolę i jeździć dookoła i jeść sobie lunch. Także jeżeli ktoś chce śniadanie zjeść, to można, tylko trzeba wtedy być tutaj bardzo wcześnie, ewentualnie lunch po godzinie 14. Trzeba to zrobić przez stronę internetową i nie jest to tak bardzo drogie, dlatego że 4 osoby i od osoby jest chyba 27,50 aktualna cena takiej usługi. Kontynuując mój wątek o tym, jak się ubierać, na sobie mam spodnie bez ociepliny, sama membrana, pod spodem nie mam dzisiaj żadnych kaleson i bardzo komfortowo się w takim stroju, w takim zestawieniu czułem. Do tego skarpetki wziąłem najcieńsze, jakie mam w domu. Mam takie specjalne do chodzenia w butach skiturowych i do jazdy właśnie w takich warunkach narciarskich. Cieniutkie, oczywiście wysokie, żeby nas buty nie poobcierały. O tym należy pamiętać. I żeby Wam nie przyszło do głowy jechać na narty w lecie w czapce. Kask i jeszcze raz kask. To jest bardzo ważna rzecz. Wasze bezpieczeństwo jest tutaj najważniejsze, więc nie ma co wybrzydzać. Oczywiście kask z otworami wentylacyjnymi, bo czaszka paruje, aczkolwiek jak jest lekki wiaterek, to robi się przyjemnie. Na przykład ja dzisiaj nie miałem żadnego problemu z tym, żebym się pocił, czy pod kaskiem, czy gdzieś na plecach. Lodowiec Hintertux. Jedyny całoroczny teren narciarski w Austrii. Ile jest śniegu aktualnie na lodowcu, to powiem Wam później. W środku sezonu zimowego jest tutaj czynnych 60 km tras. To taka maksymalna liczba. Natomiast na dzień dzisiejszy tych tras jest oczywiście czynnych dużo mniej, bo czynne są tylko trasy na lodowcu. Które i jakie są warunki, za chwilę zobaczycie. Kto jeździ na Hintertuxie w środku lata? Oczywiście przede wszystkim kluby, zawodnicy,
osoby, które muszą trenować, muszą spędzić jak najwięcej czasu na śniegu, a nie stać ich na przykład, żeby wyjechać na półkulę południową, do Argentyny, gdzie teraz rozpoczyna się sezon, pojechać w inne miejsca, gdzie teraz mamy zimę. Dlatego Hintertux jest takim miejscem, gdzie kluby trenują i jak zobaczycie na filmie, tych szkółek jest sporo. Co robić na lodowcu, poza tym, że można trochę pojeździć na nartach? Można przyjść tutaj do tej budki, którą tu widzicie. Ja już to pokazywałem wcześniej na filmach z października, z rozpoczęcia sezonu narciarskiego. Tam kupić bilet i zejść kawałek niżej i wejść do serca lodowca. Naprawdę bardzo ciekawa wycieczka, serdecznie Wam polecam, jeżeli tu będziecie, nawet w butach narciarskich czy w zwykłych butach trekkingowych, wejść do środka lodowca i jest wspaniała wycieczka naturalnymi jaskiniami wytopionymi w środku lodowca. Chodzi się po drabinach, schodzi się po schodach, no różne ciekawe miejsca. A oprócz tego tu jakiś taki tubing, na którym można sobie z dziećmi pojeździć, trochę się pobawić, pokosztować pięknego słońca i pooglądać piękne widoki. Jest tu też taka możliwość, że można wejść do jaskini, ale to niżej. Jak już wcześniej mówiłem, wyjeżdżając do góry, na dole jest też ładny wodospad, pod który warto podejść po całym dniu spędzonym na nartach. Czy całym? No nie do końca. Kolejna sprawa to gogle. Jeżeli macie taką możliwość, to zabierajcie gogle z najciemniejszą szybą, z szybą o jak najmniejszej przepuszczalności światła. To jest bardzo ważne, ponieważ słońce bardzo mocno operuje, a promienie słoneczne odbijają się jeszcze od śniegu. Tak jak jeździcie na weekend majowy, tak jak jeździcie wczesną jesienią na narty, tak teraz w lecie musicie mieć gogle o jak najciemniejszej szybie. Ale, i tu jest właśnie ale, te wszystkie moje dywagacje na temat tego, że trzeba mieć cienkie rękawiczki, że trzeba mieć ciemną szybę, że trzeba być ubranym w miarę lekkie rzeczy, biorą w łeb, jeżeli opowiem Wam o tym, że miałem okazję już kilka razy jeździć w środku lipca na nartach, kiedy było -6 stopni na górze, padał śnieg i wiał wiatr. Była regularna zima. Gdybym w tym momencie nagrał jakiś film, to byście powiedzieli, że jestem na jakimś lodowcu. Ba, to było w Masocorto konkretnie, we Włoszech, w środku lata. Była totalna zima. Na to też musicie być przygotowani. Czyli wybierając się, to jest to, o czym wcześniej mówiłem, żeby być przygotowanym. Wybierając się na narty, pamiętajcie o tym, żeby zabrać też ze sobą te cieplejsze rzeczy. Żeby w pensjonacie, w hotelu, w samochodzie na dole były na wszelki wypadek rękawiczki ciepłe, była ciepła bluza, czy jakiś bezrękawnik dodatkowy, czy dodatkowy, jak ja to mówię, waciek, czyli warstwa ocieplająca. Kiedy Wy będziecie podziwiać panoramę lodowca Hintertux w letniej odsłonie, pozwolę sobie zapoznać Was z programem Patronite, do którego przystąpiłem. Zapewne większość z Was wie, na czym polega wspieranie twórców w programie Patronite, więc nie będę wchodził w szczegóły, a jedynie podpowiem, jakie profity czekają na osoby, które zdecydują się na wsparcie mojej działalności na YouTube. Na patronów mojego kanału czeka zamknięta grupa na Facebooku, w ramach której będziemy rozmawiać o aktywnym wypoczynku w ośrodkach narciarskich zimą, a także latem. Patroni mogą liczyć na moją pomoc w wyborze ośrodka narciarskiego na zimowy wyjazd lub moje sugestie dotyczące doboru sprzętu narciarskiego. Będzie też możliwość wspólnego wypadu na narty do ośrodka, który Wy wybierzecie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie Patronite, do której link zamieszczam pod tym filmem. Z góry dziękuję Wam za wsparcie, a teraz wracamy na lodowiec Hintertux. Kiedy byłem tutaj w październiku, na tej ściance był totalny lód. Dzisiaj jest miękko, bardzo miękko o tej porze i jak widzicie są duże połacie.
lodu już, po którym się jeździ. Tu na dole większe przetopienia, trzeba troszeczkę uważać, bo są już rynny porobione przez wodę, więc trzeba troszeczkę ostrożniej jechać. Oczywiście narciarstwo letnie to nie narciarstwo zimowe. Pojadę teraz na drugą stronę, na te orczyki pod Olpererem, trudne słowo, Olpererem, dykcja, Olperer i sprawdzę, bo tam wygląda, że ten górny odcinek trasy po lewej stronie, po lewej waszej stronie będzie dużo lepszy. Kolejna sprawa, o której nie możecie zapomnieć, wybierając się na narty, to jeszcze oczywiście ochrona przed słońcem. Jedna rzecz, jeżeli zjedziecie tak jak ja do Ferner House lub w inne miejsce, gdzie jest piękny taras z widokiem na góry, plus będzie tutaj operować tak mocno słońce, podstawa to okulary. Ważną rzeczą, jeżeli nie jedną z najważniejszych rzeczy, jadąc na narty, to oczywiście krem z filtrem. Tutaj nie ma co wybrzydzać, tu nie ma co przebierać. 50, najmocniejszy krem, ładujecie ile fabryka dała na części wystające spod kasku, spod gogli, bo inaczej możecie wieczorem mieć duży problem. Na wysokości 3000 metrów to słońce jeszcze mocniej i szybciej opala, właściwie spala was, jeżeli nie będziecie zabezpieczeni. Także o tym też pamiętajcie. Kolejna rzecz, która się przydaje, jeżeli byście chcieli spędzić troszeczkę więcej czasu na tarasie, posiedzieć, podelektować się słońcem, to nakrycie głowy. Zabierzcie ze sobą czapkę, a jeżeli nie chcecie nosić czapki, to tego typu bandana, buff idealnie się do tego nadają, żeby wasza czaszka nie uległa przegrzaniu. Oczywiście trzeba to założyć jak człowiek, a nie tak jak ja. Zatrzymałem się na środku stoku, na środku trasy, żeby wam coś pokazać. Takie zagrożenie, które występuje właśnie w trakcie letniego jeżdżenia na lodowcach i także też musicie na to uważać, bo sam tego doświadczyłem w trakcie jazdy na nartach, na rozpoczęcie sezonu, na przykład późnym wrześniem, początkiem października, gdy pokrywa śniegu jest jeszcze niewystarczająca. I teraz wam pokażę coś. Poproszę tutaj, zobaczcie. Szczelina zaczyna się w tym miejscu i przypuszczam, no stąd nie widzę jej dna i idzie w tamtym kierunku. Tam można zobaczyć dalej przez trasę, pod trasą i ta szczelina idzie dalej pod trasą, aż pod same skały. Na to trzeba bardzo uważać. Także takie niespodzianki czekają. Tutaj jeszcze jest jakieś 5-6 metrów do trasy oznakowanej. Warunki tutaj bardzo przyzwoite i można się zdziwić. Także na to trzeba bardzo uważać. Tutaj aktualnie chyba są najlepsze warunki na tej trasie. Trasa 9A, gdybyście chcieli popatrzeć na mapce, o, może wam w tym momencie pokażę. Kilka słów na temat tego, ile jest śniegu. No oczywiście są miejsca, gdzie jest wytopione do lodu, ale według informacji zamieszczonej na stronie dzisiaj rano, możecie to też sprawdzić na skionline.pl, ponieważ tam te informacje są aktualne cały czas, bo jestem połączony z serwerem Hintertuxu i jest na trasach od 80 cm przy Ferner House, gdzie za chwilę zjadę, do 115 cm tutaj na lodowcu. Takie jakieś uśrednione sobie wzięli tam wyniki pokrywy śnieżnej. Czasami przytrzymuje, jak się wjedzie na miejsce mokre, to przytrzymuje. Na to też musicie być gotowi, że jazda w takich warunkach to bardzo zmienna przyczepność. O, teraz jadę przez oblodzony teren, to przyspiesza się bardzo, a jak wjedzie się na taki mokry śnieg, to momentalnie zaczyna łapać i hamować. To są właśnie uroki letniego narciarstwa.
Jakich warunków możemy się spodziewać na nartach, jakiej pogody? Jak już wcześniej powiedziałem przy omawianiu ciuchów, jadąc w lecie z reguły będzie ciepło. Z reguły będzie ciepło, więc temperatury na lodowcach będą dodatnie, szczególnie w słońcu, które bardzo mocno operuje, będzie Wam ciepło. Ale zdarzają się sytuacje, że przychodzi front, jakiś chłodny i może być temperatura ujemna, nawet minus kilka stopni. Może padać śnieg, może wiać wiatr, dlatego musicie być na to przygotowani. Jeżdżąc po lodowcu i tak znanym lodowcu jak Hintertux w lecie, trzeba mieć oczy dookoła głowy, co już widzieliście. Ale też trzeba, powiedzmy, dobrze nawigować, ponieważ przejazdy, które znacie z jesieni, zimy, wiosny, teraz nie fungują. Teraz już tych przejazdów nie ma. I na przykład teraz, żeby zjechać do Fernerhaus, trzeba pokombinować trochę, czyli podciągnąć się tutaj orczykami do góry i dopiero po tamtej trasie zjechać w dół. Tu po prostu już przejazdu nie ma. Jeżeli oczywiście przyjedziecie na 2, 3, 4 dni, może na 6 dni, to będziecie już po pierwszym dniu wszystko wiedzieć. Ale tak jak ja na szybko, to trzeba szukać gdzieś jakiegoś rozwiązania. Pamiętajcie, aby na każdy wyjazd za granicę zabierać ze sobą dobrą polisę ubezpieczeniową. W opisie do tego filmu znajdziecie link do porównywarki ubezpieczeń, dzięki której otrzymacie propozycje od kilkunastu ubezpieczycieli. Wybierzcie opcję najlepszą dla siebie i w drogę. Zjadę teraz czerwoną trasą do Fernerhaus, żeby pokazać Wam, jak tam wygląda lodowiec. Jeszcze kilka informacji dokładnych teraz na temat warunków i warunków, jakie trzeba spełnić, czyli na przykład cen skipasów, jakie obowiązują aktualnie w Dolinie Zillertal na lodowcu Hintertux. Przypominam, że jeździmy. Ośrodek jest tutaj usytuowany od 1500 do 3250 metrów nad poziomem morza. Na nartach zjedziemy tutaj do Fernerhaus, tylko taka jest możliwość, niżej już się nie da zjechać, jak na przykład dokładnie 2 miesiące temu. Aktualnie czynnych jest 10 z 21 kolei, a przygotowanych jest 20 z 60 km tras. Przypomnę, że Hintertux to jedyny ośrodek narciarski w Austrii czynny cały rok. Na innych lodowcach, na pozostałych lodowcach nie da rady jeździć przez cały rok. Są one zamykane gdzieś około połowy czerwca i otwierane dopiero, powiedzmy sobie, od połowy września, w zależności od warunków narciarskich. Gondole w lecie uruchamiane są gdzieś koło godziny 8, 8:15, więc wtedy najlepiej stać tutaj i z pierwszymi gondolami, z pierwszymi zawodnikami, którzy najczęściej wyjeżdżają na treningi, wybrać się na tutejsze trasy. Na dół trzeba zjechać w granicach godziny 16:30 lub 17:00. To trzeba na miejscu sprawdzać. Sezon letni zaczął się 9 maja na lodowcu Hintertux, a potrwa do 7 października. W tym czasie za karnet narciarski zapłacicie 52 euro za cały dzień jazdy, osoba dorosła, a młodzież 42,50 i dzieci 23,50. Jeżeli ktoś by chciał tutaj przyjechać, potrenować, pojeździć na tym wiosennym czy letnim właściwie śniegu, to za 6-dniowy karnet narciarski trzeba zapłacić 255 euro. Do tego trzeba doliczyć 2 euro kaucji, która zwracana jest Wam w kasie lub w automacie po zakończeniu jazdy. Odcinek, który przed chwilą przejechałem, a widzieliście na filmie, to jazda po żywym lodzie. Teraz wjechałem już na śnieg. Tutaj tego śniegu jest pod dostatkiem, to chyba te 80 cm przy Fernerhaus. I jedzie się jak w takim typowym wiosennym śniegu na firmie. No, ten czerwiec jest bardzo ciepły i to sprawiło, że trasy bardzo ucierpiały. Naprawdę bardzo. Spodziewałem się lepszych warunków, no ale. Teraz kawałek na dół. Aha, tak jeszcze a propos. Lodowiec żyje.
I jeżeli ktoś by marudził, to znaczy, że lodowiec żyje. Po pierwsze się przesuwa, po drugie wypluwa ze swoich czeluści to, co ma w środku. Jakby ktoś narzekał na minerały w polskich ośrodkach narciarskich, proszę bardzo, na środku trasy. Ale to nie wynika, że trasa była źle przygotowana i za szybko, tylko z tego, że lód cały czas wypycha to, co masz w sobie. Wyrzuca ze swoich bebechów. No tu już jest przyjemnie, potem trzeba będzie przejechać w lewo, bo już widziałem z gondoli, jak jest przejazd zrobiony. Tam jeszcze na dole wam pokażę taką ważną rzecz związaną z ochroną lodowców przed topnieniem. Powiem wam, że tutaj na tym odcinku najlepsze warunki dzisiaj. Lodzio-miodzio, mięciutko, ale stabilnie, bez dziur, bardzo fajnie. A tutaj zobaczcie wpływ temperatury na lodowce. Tutaj doskonale widać ingerencję człowieka w lodowce. Chodzi o to, żeby zatrzymać, ochronić lodowiec przed kompletnym wytopieniem, bo gdyby nie te maty, które są tutaj położone, które widzicie z tej strony, tam na dole, tam jest jakiś magazyn śniegu, pewnie po to, żeby wypchnąć potem śnieg, jak już tego śniegu na dole nie będzie w ogóle. Juhu! Tutaj też całość jest przykryta matami. Ma to na celu zabezpieczenie tej części lodowca, bo gdyby nie to, to tutaj by były gołe skały. Zresztą widać to kawałek dalej. Tam podjadę, za chwilę wam pokażę. Tak by to wyglądało dzisiaj. Dzięki ingerencji człowieka w naturę możemy jeszcze tutaj pojeździć na nartach. Gdyby nie to, że ta część lodowca, ta część śniegu przykryta jest matami, lodowiec dzisiaj wyglądałby tak. Czyste, gołe skały. Zero śniegu, zero lodu. Przyszedł czas na chwilę przerwy w nartach, a właściwie po nartach. Proszę bardzo. Apfelstrudel mit vanilla sos. Też takie rzeczy wcinacie na nartach, czy takie pampuchy wielkie z makiem i oczywiście też z sosem waniliowym, czy Kaiserschmarren. Co jest waszym ulubionym jedzeniem? Napiszcie proszę. Tak a propos, to powiem wam taką ciekawą anegdotę, to śmieszną anegdotę w ogóle. Jak byłem tu wiele lat temu i był strasznie duży ruch na lodowcu. Naprawdę bardzo duży i w tej restauracji tutaj w Ferner House no była straszna kolejka, bardzo duża kolejka, więc wydawka, osoby, które wydawały posiłki, stwierdziły, że będą wydawać posiłki zbiorcze, czyli najpierw na przykład Apfelstrudel, Wiener Schnitzel, nie wiem, wurszty i tak dalej, takimi partiami. I wyglądało to w ten sposób, że cały tłum tam się kotłował, każdy coś tam chciał innego i nagle było coś takiego. Wiener Schnitzel Hände hoch. No i wszyscy Polacy w tym momencie padli pod stół ze śmiechu. No takie inne skojarzenia. Proszę bardzo. Narzędzia tortur. Pychotka. Teraz to czuję się jak na nartach. I to już koniec moich letnich nart na lodowcu Hintertux. Mam nadzieję, że tematykę letnich nart przybliżyłem wam, szczególnie tym osobom, które nigdy nie miały okazji jeździć na lodowcach, na przykład na weekend majowy lub później. Pamiętajcie, że wybierając się na narty w lecie, starajcie się robić to jak najwcześniej. Im wcześniej, tym lepsze warunki zastaniecie na stokach. A jak widzicie, lodowce bardzo szybko topnieją i spieszcie się na narty, bo tak szybko odchodzą. Oj, Jacek. Dziękuję wam bardzo. Jeżeli się przydało, jeżeli się podobało, to wiecie co robić. Jest tam kilka magicznych przycisków, między innymi łapka w górę, subskrybuj i taki przycisk, który jest jeszcze nowością, czyli przycisk podziękuj. Możecie z niego skorzystać, zachęcam, jeżeli uważacie, że na to te moje filmy i moja praca zasługuje. Dziękuję ślicznie, widzimy się w kolejnym letnim vlogu.